No to teraz opowiem może o chórze, dlatego że w oryginale no, ten instrument nie występuje, a uważam, że odgrywa tutaj no, znaczącą rolę w tym utworze. Po pierwsze chciałbym powiedzieć o języku. No ja chciałem, żeby to było takie, no może nie mocno brzmiące, ale takie, żeby to był język, który każdy zna i żeby on był taki no, rozpoznawalny. Więc wybrałem angielski, a też wybrałem go dlatego, że po prostu on ma taki charakterystyczny puls i słowa mi się dobrze podstawiało, więc te pam 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 pam. No ta melodia taka synkopowana, po prostu mi się też dobrze słowa podłożyły, które sobie zaplanowałem tutaj. Dlatego się zdecydowałem na angielski. No więc no co do samych nut. W momencie, kiedy jest ta duża kulminacja instrumentów smyczkowych, zresztą to w sumie nie jest takie proste do zagrania tak naprawdę, zwłaszcza, że mamy to i w instrumentach, prawda, skrzypcach, altówkach i mamy równocześnie też to we wszystkich instrumentach dętych drewnianych, więc generalnie no to miejsce no i po prostu jest dość ciekawe i przede wszystkim trudne do zagrania. No więc co do samego chóru, dużo tutaj nie można było zrobić, dlatego że jest taka charakterystyczna melodia właśnie w instrumentach smyczkowych, więc chór raczej tu był jako akompaniament, dlatego jest taki, ma takie postawione dość długie nuty i dość wyraźny tekst, który brzmi no disarm this hand, no chain will bind our land. No to jakby tłumaczenie, no to każdy zna, nie będę tutaj tłumaczył. To jest w instrumentach głosowych, właśnie w basach i w tenorach, no dlatego, że tu są pasmo górne mniej więcej jest zarezerwowane już dla wszystkie instrumenty właśnie dęte, takie jak skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, na przykład obój flet, no dlatego trochę brakuje tutaj dołu, dlatego że na kontrabasy tego pochodu szybkiego nie zagrają za bardzo, więc po prostu trzeba było do wypełnienia harmonicznego zastosować głosy męskie, czyli dolne. Tak, leci sobie, później dochodzą głosy żeńskie, które też swoją melodię tutaj śpiewają. Tak, główna melodia w sopranach, dlatego że to tak naprawdę było na początku, dlatego że ja miałem najwięcej koleżanek, które śpiewają sopranem, więc no, na pierwszych próbach no najlepiej jakby to było dobrze słychać, po prostu śpiewa no, więcej dziewczyn. Mamy tutaj taki temat właśnie w sopranach, który, no tutaj jest tekst postawiony, więc można zrozumieć. Później jest odpowiedź w głosach męskich. Później jest takie jakby przejście tonalne. Później mamy znowu głosy, w zasadzie tu jest dialog, czyli głosy żeńskie i głosy męskie. No i później jest taki moment, gdzie generalnie cały zamysł tego tekstu polega na tym, że jest oblężenie zamku i to oblężenie trzeba jakoś odbić, dlatego że fortress jest zamkiem skupionym na obronie, no więc po prostu tekst no, dotyczy obrony, tak, że będziemy tutaj walczyć i będziemy bronić. We will fight. Tu jest długie crescendo. Jest taki moment znowu, kiedy, tak jak wspomniałem wcześniej, czasami jest tak, że instrumenty smyczkowe grają główne role, a instrumenty, właśnie chór, prawda, jako instrument no, odgrywa akompaniament lub po prostu no, nie wprowadza równocześnie drugiej ważnej melodii, to tak samo jest tutaj dalej, kiedy chór śpiewa po prostu tam kilka taktów na samo, a głosy męskie na mormorando i później jest taki, że tak powiem, główny motyw utworu. I uwaga, pamiętacie wszystkim, co mówiłem, prawda, o tym, że to jest nawiązanie do Robocopa. Słuchajcie, no to patrzcie, ono w ogóle jest napisane w nutach, dlatego, że mi zawsze chłopaki na próbie śpiewali to strasznie łagodnie. I będziemy, słuchajcie, znacie w ogóle Robocopa, znacie, że tam jest taka melodia po prostu, no turbo mocna, no to jest napisane w nutach, jak generalnie pewnie to słabo widać, ale tu jest napisane Tribute to Robocop, Sing with Glory, no czyli tak po prostu mocno, no mocno. Tak, no więc mamy to. Później jest taki temat w waltorniach i w trąbce, który jest no, główną melodią, która też występuje w oryginale. Jest taki pojawia się taka charakterystyczna melodia w kontrabasach i wiolonczelach, rytmiczna w zasadzie, dlatego że ona gra z werblem, który już w tej mocniejszej części utworu występuje i też odgrywa tam, ta-da-da-dam, tam, ta-da-da-dam, tam, na przykład, tak jak, prawda, tutaj kontrabasy. Mamy cały czas tutaj, no takie, że tak powiem, masywne brzmienie bardzo.
Końcówka jest taka we won't give up, czyli mimo tego, że na przykład, nie wiem, no ten zamek, mimo tego, że jest skupiony na obronie, no to czasami się udaje go podbić, po prostu, nie wiem, przegrywa. Jest to, że tak powiem, zgaszenie, o którym wcześniej wspomniałem.